Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy kremówkę bez pieczenia. Podstawą naszej kremówki jest krem budyniowy, do którego potrzebujemy 1 litr mleka, 3 budynie śmietankowe bez cukru, 30 g mąki pszennej tortowej, 5 żółtek jaj, 150 g cukru, 200 g masła lub margaryny i 200 ml śmietanki kremówki 30%. Ale żeby zrobić ciasto, jeszcze potrzebujemy dodatkowo 2 paczek herbatników maślanych i cukier puder do posypania. Bierzemy sobie garnek z szerokim dnem, wlewamy 800 ml mleka, włączamy gaz i zostawiamy, żeby mleko się gotowało. A w międzyczasie bierzemy sobie miseczkę, do której dajemy 5 żółtek i ucieramy aż podwoją objętość. Możemy to zrobić ręcznie, tak jak ja, albo mikserem. Jak podwoją objętość, dodajemy 150 g cukru i ucieramy, aż jajka zmienią kolor na jaśniejszy. Ja ze względu na wielkość miseczki nietrafioną, powinni Państwo wziąć większą, dałam cukier na 2 partie. Teraz dolewamy 200 ml mleka. Ja również to zrobię partiami. I mieszamy, aż składniki się połączą. Kolej na 3 budynie śmietankowe bez cukru. Powoli, po kolei. I łączymy składniki ze sobą. A na koniec jeszcze 30 g mąki pszennej tortowej i też łączymy wszystko ze sobą. Jak wszystko wymieszamy, bierzemy sobie miseczkę, podchodzimy do garka, bo mleko już nam się zagotowało i powoli strumieniem wlewamy do garka naszą mieszaninę. Proszę Państwa, proszę zauważyć, ja mam czepaczkę, Państwo mogą inne narzędzie użyć, ale będziemy musieli cały czas mieszać. Budyń ma tendencję do przypalania się, więc żeby nam się nie przypalił, żeby się nie porobiły grudki, musimy cały czas mieszać. Od momentu wlewania aż do końca. Budyń w międzyczasie zmienia konsystencję, staje się gęstszy i gęstszy i gęstszy. I gotujemy go, aż pojawią się takie bąble, gejzery powietrza. O, tak jak tu Państwo widzieli. I albo zostawiamy w garku, albo tak jak my, przebieramy go do innego naczynia. My akurat do miseczki. Wierzch przykrywamy folią spożywczą, albo ewentualnie aluminiową. Chodzi o to, żeby nie zrobił się korzyszek, który później przeszkadza w zrobieniu jedwabistego kremu budyniowego. I budyń zostawiamy do wystudzenia. Jak już troszeczkę czasu minie, zdejmujemy folię spożywczą i zimny, wystudzony budyń ma taką konsystencję twardą, zwartą. Wtedy 200 g masła lub margaryny ucieramy w misce na puszystą masę. I partiami dodajemy zimny budyń. Gdyby budyń miał inną konsystencję niż nasz, czyli nie był taki zwarty, nasz budyń, nawet jeżeli pokroimy, on zachowa ten swój kształt, to po prostu budyń Państwu nie wyszedł, nie udał się i proponuję zrobić na nowo, ponieważ krem budyniowy nie wyjdzie na bazie takiego budyniu. A myśmy już dodali cały budyń, wszystko mieszamy, żeby to zrobiło się takie jedwabiste, gładziutkie. To chwileczkę musi nam zająć. Zostawiamy taki krem budyniowy niedokończony jeszcze i bierzemy sobie drugą miskę, do której wlewamy 200 ml śmietanki kremówki bezpośrednio wyjętej z lodówki, takiej mocno schłodzonej i ubijamy na sztywno. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo podpowiedź na temat śmietanek kremówek, która się dobrze ubija, która ma jakiś skład. Mogą tam Państwo sobie zobaczyć, pooglądać.
U nas w międzyczasie śmietanka już zrobiła się sztywna. I teraz tą śmietankę przekładamy do kremu budyniowego i będziemy powoli łączyć. No i uzyskujemy bardzo jedwabisty, bardzo gładziutki i bardzo smaczniutki krem budyniowy. Teraz składamy ciasto. Bierzemy sobie foremkę o wymiarach 24×38 cm. Wykładamy papierem do pieczenia. Na spód wykładamy około 19 sztuk herbatników maślanych. Około, no bo wiadomo, herbatniki są różnej wielkości. Po prostu muszą leżeć na spodzie. Na te herbatniki wykładamy nasz krem budyniowy. Najlepiej partiami, będzie łatwiej go rozprowadzić, tak żeby herbatniki się nie podnosiły i nie zmieniły miejsca. Rozprowadzamy po całości i wyrównujemy. Na taki wierzch układamy kolejną partię herbatników maślanych. Jedno obok drugiego, czy jak trzeba dociąć, to jak najbardziej. Na koniec lekko dociskamy, wtedy herbatniki połączą się z tą masą budyniową, a dodatkowo możemy wyrównać wierzch tego ciasta. Ciasto wkładamy do lodówki, najlepiej na 12 godzin. A po 12 godzinach, no co ja Państwu będę dalej mówić? Widok sam mówi za siebie. A na sam koniec biały puch, którym obsypujemy wierzch naszego ciasta, czyli cukier puder. Jeżeli ktoś z Państwa nie zasubskrybował naszego kanału, zapraszam, a ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.